Cześć, siemanko. Słuchajcie, tak sobie myślałem o tym, o czym by tu nagrać, jakiś filmik taki, nie za długi, nie za krótki. I wysiadając z samochodu, sam mi przyszło do głowy, bo jak dotknąłem tej rurki, tej wiecie, metalowej, to mnie trzepnął prąd. I tak sobie pomyślałem, że pewnie sam z tym nie jestem. Zresztą to jest dziwne, bo teraz zauważyłem, że jak przyszła wiosna i powietrze zrobiło się suche, wiecie, słonko świeci, jest w miarę ciepło, jedno, że się człowiek częściej tam rozbiera, ubiera, to im więcej się rozbierasz, ubierasz, no to wiadomo, że ten materiał pociera. Na przykład to jest polar od spodu w tej bluzie, nie? Jak go założę i zdejmę, to aż włosy dęba stają, bo obojętnie czego nie dotkniesz, nawet tym materiału na siedzeniu, albo nie wiem, co tam ostatnio mnie kopnęło. O, telefon odłączałem od ładowarki i na tym łączeniu, gdzie jest ten metalowy bolczyk, co wchodzi w telefon, nie? Ta złączka, to z tego mnie kopnęło prądem. Albo z rączki, klamki, nie wiem, z silosa. I tak mówię, coś trzeba tutaj pokombinować, poczytać, pooglądać i się dowiedzieć w ogóle, o co w tym chodzi, tak? I powiem wam, że ktoś tam też mówił, że zauważył, że im tak jakby jest bardziej suche powietrze i bardziej słonecznie, tym tak jakby ten prąd statyczny bardziej przeskakuje chętniej. No, według mnie to trochę dziwne też jest, bo wydaje mi się, że jeżeli jest mokro, to wtedy zazwyczaj właśnie powinno bardziej przeskakiwać, bo po prostu no jest wilgotno, a prąd lubi po mokrym skakać. No ale wiecie, ale może się pomyliłem. I tak, ogólnie pierwszą metodę, którą tak zacząłem stosować, kiedy, no po prostu, kiedy już zaczęło to być uciążliwe, tak? Bo nie wiem, zdejmiesz bluzę, założysz bluzę, cokolwiek innego chcesz zrobić, to zaraz cię prądem trzepie. No to nie jest ani przyjemne, ani drażniące przede wszystkim, tak? Bo chcesz na szybkiego coś zrobić, a to pyk, 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 pyk. No słabo trochę. To postanowiłem robić tak, że wiecie, jak mam jakiś metalowy element, na przykład rama duszka, nie? To po prostu sobie dotykam nogą i tak jakby się uziemiam cały czas, i wtedy się przebieram. I zauważyłem, że wtedy już na przykład z rąk mi nie kopie prądem, tylko na przykład po spodniach idzie. Kurwa. No bez kitu, no wiecie, możecie pomyśleć, że odwaliło mi, ale naprawdę tak jest. No, jeżeli dotykasz nogawką albo nogą czegoś metalowego, albo no obojętnie, no czegokolwiek, tak? To się tak jakby uziemiasz i ten prąd przechodzi na bieżąco i potem nie ma tego takiego wrednego wyładowania. No to jest jedna metoda, tak? Druga metoda, no to staram się pod ten polar, który teraz mam na sobie, no to staram się nie zakładać bluzy. No bo jak przejadę tym polarem po bluzie, no to jest w ogóle masakra. To wiecie, to 220 leci ze mnie. No i jest jeszcze trzecia metoda, którą w sumie wiedziałem, że ona istnieje, tak? Ale wydawało mi się, że to jest relikt przeszłości. I że ewentualnie w cysternach coś takiego jest obowiązkowe, no bo wiadomo, paliwowki, no to oni muszą się tego prądu wyzbywać na bieżąco. Ale wiecie, zajrzałem u mnie pod naczepę, patrzę i zobaczcie, co znalazłem. O, proszę bardzo. Tylko go rozkręciłem trochę, wiecie? Ale on jest jeszcze ciutek za krótki, bo tu sobie go tretką spiąłem i on był tutaj fajnie tak do góry zapnięty i naprawdę jak stoję w ten sposób, że on dotyka asfaltu, nie? To no zdecydowanie mniejszy efekt jest. Przestaje przede wszystkim od naczepy uderzać prądem, a po drugie też zauważyłem, że w kabinie jest dużo mniejszy problem z tym. A taki pasek antystatyczny to jedno, że no w sumie montaż jest banalnie prosty, tak? Bo chwilę się przełączę. Zainwestowałem w sprzęt nowego i jeszcze się uczę. Jedno, że montaż jest banalnie prosty, tak? Bo to musi być tylko do metalowego elementu ramy albo gdzieś tam w samochodzie podpięte i macie problem z głowy. I naprawdę muszę przyznać, że jeżeli... No trochę za krótko jest on, bo jak go montowałem, to auto było tak delikatnie z górki stało i po prostu delikatnie za krótko go spiąłem, ale to się jutro naprawi, bo już dzisiaj nie chce mi się po tym zaszczanym parkingu tutaj kucać, klękać i tak dalej, gdzieś tam na firmie to jutro zrobię.
I naprawdę powiem wam, że robi robotę. Niektórzy mówili, że to relikt lat tam 90., polonezy, duże Fiaty, maluchy. No widać działa. Bardzo proste, działa. Zresztą samo to, że wiecie, że w cysternach też nawet to jest obowiązkowe do montażu. No ale to tak wiecie, to tak w skrócie. Pomyślałem, że nagram i podzielę się tematem. Tak więc, do następnego. Trzymajcie się. Hej.